Cześć, witajcie. Odkrywanie Szwecji w znaczeniu ciekawych miejsc jest dla mnie wciąż wielką przygodą. Mieszkam w Sztokholmie dość długo, by móc powiedzieć, że znam go całkiem dobrze. Jednak wciąż odkrywam nowe miejsca, które zaskakują mnie pozytywnie. W tym wideo zobaczycie miejsca rzadziej odwiedzane przez youtuberów podróżujących po świecie. Nie są one na liście najczęściej odwiedzanych miejscówek w Sztokholmie. Na ten fakt wpływa wiele czynników, ale najważniejszym jest chęć pokazania typowych, według innych twórców miejsc, których potencjał wpłynie na zatrzymanie uwagi widza, a co za tym idzie, na ilość kliknięć. Jest to normalne i jak najbardziej logiczne podejście przy tworzeniu filmów o takim kontencie. W przypadku miejsca, w którym się mieszka, czasu na eksplorację jest dużo więcej. Tak się składa, że mam możliwość poznania Sztokholmu i zobaczenia o wiele więcej niż zwykły turysta. Być może film ten przyczyni się do tego, że gdy już będziecie w stolicy Szwecji, udacie się w te miejsca. A propos, w tym wideo udamy się do 3 miejsc, które według internetu nie plasują się w top 10 do odwiedzenia, jednak nie oznacza to, że są mniej interesujące. Nic bardziej mylnego. Tam również trafiają turyści, choć przyznam, że nie ma ich tylu co na Starym Mieście. I dobrze. No nie będę już przedłużał tego wstępu. Przejdźmy zatem do sedna. Czy wiedzieliście, że aż 30% powierzchni miasta to parki i rezerwaty przyrody? W tym Królewski Park Narodowy, czyli pierwszy na świecie miejski rezerwat? Pewnie niewielu o tym wiedziało. To ile jest tych parków? Nie ma jednej konkretnej liczby, która by to określała. Ponieważ definicja parku niby jest sprecyzowana, jednak nie każdy teren zielony, często z dużą ilością drzew i roślinności, przeznaczony do rekreacji, wypoczynku i kontaktu z naturą, to park w potocznym rozumieniu. Faktem jest, że w stolicy Szwecji jest ich co niemiara. Tak więc miejsc na relaks na łonie natury nikomu nie zabraknie. Przed nami kawałek tortu zielonego Sztokholmu. Zaczniemy od ulubionego przeze mnie parku, który znajduje się vis-a-vis Narodowego Muzeum Historii Naturalnej, skądinąd w mojej ocenie jednego z najciekawszych muzeów w stolicy. Ale do rzeczy. Znajdujemy się w Bergiańska Trädgården. To ogród botaniczny z kolekcjami roślin na świeżym powietrzu i w szklarniach. Znajduje się w nim ponad 6000 gatunków z całego świata. Od gór i lasów po wilgotne lasy deszczowe i pustynie. Czyli spotkać tu możemy rośliny ze wszystkich kontynentów. Duża część z nich rośnie pod gołym niebem. Wielką zaletą tego parku jest to, że są miejsca takie nieuporządkowane, takie dzikie, gdzie nie widać ingerencji zbytniej człowieka. Są tu drzewa, które nie występują na naszym kontynencie, a jednak w rewelacyjny sposób zaadaptowały się do warunków tu panujących. Zwróćcie uwagę na ukształtowanie terenu specjalnie zaaranżowane dla roślin. Bardzo istotne jest to, że rośliny w tym ogrodzie prezentowane są według przeznaczenia i geograficznego obszaru ich występowania. W skrócie to geograficzny podział roślin. Na przykład rośliny z Öland i Gotlandii, rośliny śródziemnomorskie, to tu wokół tego tarasu, oraz różne pomieszczenia klimatyczne w szklarniach. Wejdźmy do jednej z nich.
To, co od razu da się tu odczuć, to tropikalny klimat. Na zewnątrz było około 30 stopni, tu jest ponad 40 i bardzo wilgotno. Skraplacze działają automatycznie. Rośliny tropikalne mają tu warunki bardzo zbliżone do naturalnych i pięknie kwitną, dając ucztę dla oczu. Wejście do tej oranżerii jest za opłatą. To jedyne 25 koron, choć nie wszyscy widzą informacje o konieczności wykupienia biletu za pomocą aplikacji. Drzwi do szklarni są otwarte, tak więc nie każdy zwraca uwagę na ten szczegół i wchodzi bez świadomości, że za zwiedzanie należy się opłata. Inaczej jest w tym pawilonie. Tu bilet dla jednej osoby kosztuje 150 koron i bez niego nie wejdziemy do środka. Nie pokażę wam, jakie rośliny możemy tu zobaczyć, bo zwiedzanie całego parku zacząłem od innej strony, zostawiając sobie tą atrakcję na koniec. Niestety przeliczyłem się z czasem i przyszedłem tu 10 minut przed zamknięciem. Obiekt jest zbyt duży, by w takim krótkim czasie obejść go wzdłuż i wszerz. Poza tym personel tam pracujący też chciałby iść do domu po zakończonej pracy. No ale to jeszcze nie koniec. Jest tu dużo więcej miejsc wartych uwagi. Ogród jest pięknie położony na cyplu w Brunschwicken z punktami widokowymi na wzgórzach. Promenada biegnie wzdłuż wody. Jest tu również staw japoński. Zarówno staw, jak i otaczająca go zieleń zostały zaprojektowane zgodnie z japońską tradycją prób odtworzenia miniaturowego krajobrazu w ogrodzie. Ma to dać poczucie kawałka natury polany w lesie. Czy daje? Sami ocencie. Od końca maja do połowy czerwca można podziwiać piękne kwitnienie rododendronów w małej dolinie w kierunku Brunschwicken, do tej zatoki. Uwierzycie, że jest tu 70 gatunków tych roślin? Piękne, prawda? Czy wiedzieliście, że na świecie istnieje ponad 800 gatunków różaneczników? Różanecznik, azalia, rododendron to rodzaj roślin z rodziny wrzosowatych. To dla tych wnikliwych. Zdecydowana większość tych roślin występuje w Azji, około 20 w Ameryce Północnej i 7 w Europie. W Szwecji występują 2 gatunki. Ten ogród to nie tylko miejsce relaksu, obcowania z naturą i poznawania gatunków roślin niespotykanych na tym równoleżniku. To również miejsce edukacji. Takie miejsca pokazują różne sposoby rozprzestrzeniania się roślin, takie jak bezpłciowe rozprzestrzenianie się, np. przez łzy lub nasiona, które mogą być rozsiewane przez wiatr lub zwierzęta. Obszar ten pokazuje również pewne zjawiska ewolucyjne, takie jak hybrydyzacja, mutacje i zmienność wewnątrzgatunkowa, zjawiska, które mogą przyczynić się do sepcjacji. Spytacie czego? Też nie wiedziałem, co to znaczy. Musiałem sprawdzić. Otóż sepcjacja to proces powstawania nowych gatunków biologicznych. Zjawiska te zostały również wykorzystane w tutejszej hodowli roślin. By odtworzyć faunę i florę wybranych ekosystemów, stworzono tu kilka miejsc. Obszar ten jest odtworzonym terenem podmokłym. Kilkaset lat temu był to naturalny, bagienny teren, który czasami był zalewany. Tereny podmokłe zwiększają bioróżnorodność i zmniejszają wyciek składników odżywczych do większych cieków wodnych. Ponadto przyciągają ptaki, płazy i owady.
Już w pierwszym sezonie po stworzeniu tych bagien, czyli w 2009 roku, lęgły się tu czajki czubate i biegusy, a w 2018 roku zaobserwowano tu ponad 50 gatunków ptaków. Jest tu również staw, w którym rosną rośliny wodne, które wymagają chłodniejszego klimatu. To jako uzupełnienie roślin wodnych eksponowanych w Victoria House. W jednej połowie rosną rośliny wodne i bagienne ze Szwecji, np. rodzime lilie wodne. W drugiej połowie stawu znajdują się okazy roślin wodnych z Ameryki Północnej. Chodząc ścieżkami tego wielkiego parku trafiamy nie tylko do miejsc pełnych przepięknych roślin, ale do miejsc widokowych. Ukryte pomiędzy drzewami budynki doskonale wpisują się w charakter tego miejsca. Ich wiek wskazuje, że stoją tu już co najmniej 100 lat. Ten pawilon został zbudowany w 1901 roku, aby eksponować dziwne przedmioty z natury zebrane w ogrodzie bergiańskim lub gdzie indziej. Są one nadal eksponowane tutaj jako obiekty muzealne w formie gałęzi, korzeni i innych obiektów naturalnych. Natomiast wieże ciśnień i pompownie zbudowano w 1912 roku, aby rozwiązać problem funkcjonalnego nawadniania ogrodu. Propozycja pojawiła się już w 1889 roku, ale projekt został wstrzymany z powodu wysokich kosztów. Jednak z czasem pojawił się odpowiedni fundusz i zbudowano system nawadniania. W latach 60. ogród był podłączony do miejskiej sieci wodociągowej. W mojej ocenie ogród jest nie tylko ciekawym ekologicznie miejscem, ale odpowiednią przystanią dla relaksu. Opowiadać o tym miejscu mógłbym jeszcze pewnie z godzinę, ale to nie jedyne miejsce, do którego w tym filmie zamierzam Was zabrać. Zmieniając nieco krajobraz, przenosimy się kilka kilometrów na północ Sztokholmu. Tak, również jest tam park i wieża, jednak całkiem inne niż te, które właśnie obejrzeliście. Budynek w Stocksund sprawia wrażenie, jakby miał setki lat, ale jego budowa rozpoczęła się dopiero około wiek temu. A licząc od oficjalnej inauguracji w 1996, wieża ma zaledwie 29 lat. Albert Gotthard Nestor Cedergren w 1896 roku rozpoczął budowę Jungfrutornet, inaczej zwanej wieżą Cedergrena, zwanej jego imieniem oczywiście. Rodzina Cedergren nigdy nie wprowadziła się do wieży, której nie udało się dokończyć aż do chwili śmierci Alberta w 1921 roku. Jedynym pomieszczeniem, jakie udało się całkowicie wykończyć, był jego gabinet na 3. piętrze. Nawet po śmierci Nestora rodzina zachowała swoje miejskie 11-pokojowe mieszkanie przy Riddargatan 1, aż do zburzenia go w 1962 roku. Z pewnością biedni nie byli. Swoją drogą 11 pokoi w mieszkaniu na początku XX wieku to coś wyjątkowego. No i nasuwa się pytanie, kim był nasz bohater? Otóż Albert specjalizował się w leśnictwie i często podróżował do krajów, z których przywoził egzotyczne nasiona, które potem sadził w otaczającym go parku, który obecnie nazywa się również jego imieniem. Zamiarem leśnika było przeprowadzenie badań nad nowymi gatunkami, które mogłyby być odpowiednie dla szwedzkiego leśnictwa. Cyprysik, świerk kaukaski i jodła Douglasa to niektóre przykłady niezwykłych gatunków drzew, które zasadził Cedergren. W swoim testamencie zapisał:
Majątek zostanie przeznaczony na jakiś szlachetny i pożyteczny lub inny cel publiczny. Cedergren został pochowany 28 lipca 1921 roku w grobie rodzinnym na cmentarzu Nora. Córki Alberta, Vera i Naja kontynuowały dzieło ojca i przekazały wieżę oraz ziemię z ogrodem botanicznym szwedzkiej szkole leśnej, która to otrzymała nieruchomość po śmierci Nai w 1975 roku. Jednak szkoła leśna przekazała nieruchomość Muzeum Nordyckiemu, które z kolei sprzedało ją w 1981 roku gminie Dandery. Trochę skomplikowane. No dobra, mówiłem już, że budynek leśnika nigdy nie został ukończony. Ukończono jedynie elewację i kilka pięter wieży, a przez kilka dziesięcioleci budynek powoli niszczał. Według miejscowej legendy Albertowi powiedziano, że umrze, gdy wieża zostanie ukończona. Dlatego ciągle zmieniał swoje plany. Inne źródła podają, że widział on budynek przede wszystkim jako stymulującą rozrywkę. Co miał na myśli? Każdy może sobie dopisać do tego historię. Skąd leśnik czerpał inspirację do wieży, nie jest jasne. Sugerowano, że mógł być to zamek w Szkocji, ale źródła nie są pewne. Dopiero w latach 80. XX wieku wieża, która w tamtym czasie przypominała głównie gniazdo kruka, stała się własnością gminy. W końcu wieża została ukończona, a park na zewnątrz udostępniony mieszkańcom. Obecnie mieści się w niej restauracja z salą bankietową i zapleczem konferencyjnym. W parku leśnik zasadził egzotyczne drzewa iglaste, które przywiózł ze swoich podróży po całym świecie. Świerk Colorado, sosna szwajcarska, jodła Douglasa to niektóre z gatunków, które można badać do dziś. Założono również ogród z drzewami owocowymi. Cóż, to miejsce z niesamowitą historią i naturalnym parkiem, który nie zmienił się od czasu jego założenia, naprawdę jest warte odwiedzenia. Kolejnym miejscem na liście ulubionych jest przepiękny Park Królewski, w którego granicach stoi zamek Uriksdal. O zamku lub, jak to woli, Pałacu Królewskim jedynie wspomnę, gdyż bardziej zależy mi na pokazaniu jego otoczenia. Otóż został on wybudowany w latach 1643-1645, co sprawia, że czas jego budowy był rekordowy. Kilku władców odcisnęło swoje piętno na tym zamku. Fryderyk I, Karol XIV Jan, Karol XV i Gustaw VI Adolf, którzy ostatnio używali zamku, jako rezydencji królewskiej oczywiście. Królowa Krystyna również doceniła zamek tak bardzo, że w 1650 roku jej orszak koronacyjny wyruszył właśnie z tego zamku. Pałac Królewski otoczony jest dużym parkiem zamkowym. To rozległy teren ze śladami różnych ideałów stylistycznych. Pod koniec XVII wieku powstał tu jeden z najwspanialszych ogrodów barokowych w kraju. Gdy pod koniec XVIII wieku zakorzenił się angielski ideał parku romantycznego, zasadzono 2000 drzew, aby stworzyć park o większej swobodzie, stanowiący przeciwieństwo do surowego, symetrycznego układu baroku. Morianowie łapiący w sieci to grupa rzeźb Pera Lundgrena, która stoi po obu stronach kładki nad rzeką Igelbecken, wijącą się przez park zamkowy. Obszar parku obejmuje kilka budynków zbudowanych od XVII wieku do 1860 roku.
Do wartych zobaczenia zabytków należy także oranżeria w Parku Zamkowym, w której obecnie mieści się kolekcja szwedzkiej rzeźby Muzeum Narodowego. Zarówno zamek, jak i oranżerię można oglądać z przewodnikiem, z czego w tym dniu nie skorzystaliśmy. Jest tu kilka kierunków wyznaczających obecny kształt parku od przedbarokowego, barokowego aż do klasycystycznego. Ogrody renesansowe były często odizolowanymi jednostkami bez rzeczywistego połączenia z budynkami zamkowymi. To te budynki, fontanny, pasaż trawiasty prowadzący do zamku oraz rzeźby. To wszystko wpływało na ostateczny wygląd parku. Teraz jest to miejsce spotkań, spacerów, relaksu, przerwy na kawę w zamkowej kawiarni oraz odwiedzin turystów. Las, woda, enklawy botaniczne, alejki, egzotyczne rośliny, kawiarnia, wspomniany wcześniej trawiasty pasaż, cała reszta, no oczywiście sam zamek, sprawiają, że park ten daje więcej możliwości wypoczynku na łonie natury niż, nazwijmy to, pospolite parki miejskie. Z tego też względu właśnie ten park należy do moich ulubionych w Sztokholmie. Co myślicie? Warto wpisać te miejsca na listę „Chcę to zobaczyć”? Jeśli odwiedzicie Sztokholm, pamiętajcie, że poza top 10 do zobaczenia są jeszcze miejsca mniej uczęszczane przez turystów. Fakt, może i nie są one zlokalizowane w samym centrum, jednak dojazd do nich nie powinien sprawić żadnego problemu. Czas naszej wycieczki po zielonym Sztokholmie dobiegł końca. Dziękuję tym wszystkim, którzy dotrwali do końca filmu. Będę wdzięczny za każdy komentarz pod filmem, na który chętnie odpowiem. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Szwecji, nie tylko o wspaniałych miejscach i jej historii, zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale. Jeśli masz taką ochotę, zasubskrybuj kanał. Będę bardzo wdzięczny i zmotywowany do tworzenia nowych filmów. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia.